Czwartek, 7 rano. Ekipa pogotowia przywozi do szpitala 28-letniego Rafała Masiuka, który zasłabł w swoim domu. Pani doktor, co mu dolega? On ma gorączkę od 3 dni. Mówiłam, żeby został w domu, ale nie chciał mnie słuchać. Czego? Wzięłam tylko 2, zostaw mnie! Na oddział ratunkowy przychodzi matka z nastoletnią córką. Dziewczyna prawdopodobnie nałykała się leków przeciwbólowych. Chciała się otruć. Patowa sytuacja, bo dziewczyna ma 16 lat, czyli zgodnie z prawem może odmówić wykonania badań, nawet jeżeli jej matka się na to zgadza. Jeśli dziewczyna nie zgodzi się na leczenie, może umrzeć. To nie jest film dla niegrzecznych dziewczynek, ani gra komputerowa. Żarty się skończyły, możesz umrzeć, rozumiesz to? Proszę zaczekać. Stan przywiezionego rano pacjenta stale się pogarsza. Proszę zaczekać. Wszystko mu wysiada. Wszystko naraz. Sypie się cały organizm, a ja nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Kaju, mam już twoje wyniki. Zaraz się panem zajmę. Ekipa pogotowia ratunkowego przywozi 28-letniego Rafała Masiuka, który zasłabł w swoim domu. Mężczyznę znalazła jego narzeczona. Kobieta jest w 7. miesiącu ciąży. Mimo tego przyjechała za narzeczonym do szpitala. Na oddziale dyżur pełnią dr Anna Nowicka i dr Eryk Wajman. Ekipa pogotowia powiadomiła już szpital i na pacjenta czeka dr Anna. Co się dzieje? Pani doktor, 40 stopni gorączki, bóle karku, kręgosłupa, ma biegunkę, wymioty. Rozumiem, zawozimy go na salę teraz, proszę Pani bardzo. doktor, co mu dolega? On ma gorączkę od 3 dni. Mówiłam, żeby został w domu, ale nie chciał mnie słuchać. Pani jest z rodziny? Jestem narzeczoną żoną prawie. To proszę zaczekać, dobrze? Proszę zaczekać, połóżcie go tutaj. Wróciłam do domu od ginekologa, a Rafał leżał na podłodze. Zemdlał. Bardzo się wystraszyłam. Ja na początku myślałam, że to jest zwykła grypa. Ale on tam leżał nieprzytomny. Tak się boję, chciałabym wiedzieć, co mu jest. Zrobimy podstawowe badania. Zmierzmy mu gorączkę, dobrze, poziom glukozy i jeszcze posiew krwi. Mężczyzna od pół roku mieszka z narzeczoną. Planują ślub, a za 2 miesiące urodzi się ich dziecko. Pacjent był w dobrej kondycji fizycznej. Nigdy nie skarżył się na swoje zdrowie, dlatego jego narzeczona była zszokowana, gdy znalazła go nieprzytomnego na podłodze. Białkówki mocno zarzucone, nie wiem, może sepsa, zapalenie układu moczowego. Gorączka 30. Ma jeszcze wątrobę mocno powiększoną. Pacjent ma bardzo niepokojące i różnorodne objawy. Wysoka temperatura, kłopoty z układem krzepnięcia, trzeszczenie pod płucami. Niestety na tym etapie nie wiem, co mu dolega. Dlatego musimy go badać dalej. Po co mnie tam ciągniesz? To zeżarłaś w końcu te leki, czy nie? Tak, wzięłam, ale... W tym czasie przed oddziałem ratunkowym pojawia się matka z nastoletnią córką. Dziewczyna prawdopodobnie wzięła dużą ilość leków przeciwbólowych. Matka jest przerażona, boi się, że nastolatka chciała się otruć. Ciągniesz, co? Oj, chętnie sobie to kupię, żeby cię już więcej nie widzieć w życiu. Wzięłam tylko 2, zostaw mnie! Uspokój się, to ty się uspokój. Chciałam zarejestrować Siebie. córkę, nażarła Chcesz się siebie? jakiegoś Wstać. dziadostwa. Uspokój się, Czy możesz powiedziałam do mnie ciebie. puścić. Na sali segregacji trwa badanie 28-latka, który zasłabł w domu. Ordynator oddziału Piotr Wójtowicz konsultuje ten przypadek. Lekarz prosi doktora Wajmana, by natychmiast zajął się nastolatką, która zażyła dużą dawkę leków, bo jej życie może być w dużym niebezpieczeństwie. Drogie pani, to jest szpital, przypominam. Są pacjenci, którzy czekają na wizytę, także bardzo proszę spokojnie, bo za Proszę chwilkę... dowód ubezpieczenia. Sekundka. Co pan tu robi? Dzień dobry, pracuję. A panie? Co tutaj się dzieje? Proszę pana, moja córka potrzebuje Sama pomocy, potrzebujesz nałykała się pomocy. jakiegoś świństwa. Zostaw mnie. Bardzo proszę spokojnie, dobrze? Jesteśmy w szpitalu. Czy pani córka potrzebuje pomocy medycznej, Nie, czy nie nie? potrzebuję. Tak, potrzebuję już, zaraz, moment, panu pokażę to. Wzięłam tylko Zażyła. 2, bo mnie głowa bolała. Paracetamol, dobrze. 2.
Tak. Zapraszam cię ze sobą. Nie, nigdzie nie będę szła. Bardzo proszę, nie utrudniaj mi pracy. Gdzie ja Matka i powinnam córka są skłócone i być może dlatego dziewczyna próbowała się otruć. Możliwe, że wzięła większą ilość tabletek, ale nie chce się przyznać. Nie daję sobie z nią rady. Po prostu nie daję sobie z nią rady. Nie uczy się, wagaruje, a ja wypruwam sobie żyły. Wychowuję ją sama i naprawdę robię wszystko, żeby moja córka była szczęśliwa. A ona mi oświadcza, że chciała się zabić, bo jej życie nie ma sensu. Co ona o tym wie, że nie chce się jej dłużej żyć? Chwilę sobie porozmawiamy, dobrze? Co się stało? No nic, wzięłam tylko 2 tabletki. Czyli wzięłaś 2 tabletki. Dobrze, kiedy wzięłaś te tabletki? Wczoraj. Wczoraj. Bardzo proszę, żebyś mówiła prawdę, dobrze? I posłuchaj, co ci teraz powiem. Jeżeli minęło zbyt dużo czasu, 2-3 godziny od momentu, kiedy zażyłaś te tabletki, to świństwo wchłonie ci się do organizmu i będziesz miała naprawdę kłopoty. Natomiast jeżeli nie upłynęło zbyt dużo czasu, zrobimy ci pukanie żołądka i wszystko będzie w porządku. Co to jest to płukanie żołądka? Zobaczysz, nic strasznego. Co, na pewno. Przepraszam, a co pani tu robi? Proszę zaczekać. Ja bardzo panią prosiłem. Jestem matką, proszę. Ja bardzo panią A, wyprowadzają cię. Bardzo cię I proszę, dobrze bądź ci ciszej, tak. nie jesteś tutaj sama. Matka i córka są w tak dużym konflikcie, że lekarze muszą wyprosić kobietę z sali. Jej obecność na pewno nie pomoże w ustaleniu, ile dziewczyna naprawdę zażyła leków. Saturacja. I pukanie żołądka. Przecież ja tego wszystkiego... Co to jest to? Nie będziecie mi żołądka. robić takich rzeczy. Mura panno, chodzi o twoje życie. No, gówniane życie. I co? Zostawiam cię na chwilę, zastanów się. Pomimo, że życie dziewczyny może być zagrożone, lekarze nie mogą rozpocząć leczenia, bo pacjentka ma już 16 lat i przepisy, które obowiązują lekarzy, nakazują uzyskać jej zgodę. Nienawidzę takich sytuacji. Uparta jak wół małolata, tymczasem jej życie może być zagrożone. Oczywiście, jeżeli zażyła te lekarstwa, bo jak na razie uważa, że to jej matka sobie tylko bzdurała. Patowa sytuacja, bo dziewczyna ma 16 lat, czyli zgodnie z prawem może odmówić wykonania badań, nawet jeżeli jej matka się na to zgadza. Tutaj się liczy każda minuta, a ja nie mogę dziewczynie pomóc wbrew jej woli. Panie doktorze, i co z nią? No córka twierdzi, że zjadła tylko 2 tabletki. Ale nie zjadła 2 tabletek, te opakowania były pełne. Ja jestem tego pewna. Dobrze, proszę mi powiedzieć, to była pierwsza próba samobójcza córki? Ale jaka próba samobójcza? Przecież to nie była żadna próba samobójcza. Ona po prostu chciała zrobić mi na złość gówniara, no i tyle, no. Ile czasu mogło upłynąć od tego, kiedy ona je zażyła? Pomimo tego, że dziewczyna jest wrogo nastawiona do matki, kobieta musi spróbować przekonać ją, żeby zaczęła się leczyć. Teraz bardzo liczy się czas. Jeżeli dziewczyna faktycznie połknęła leki i lekarze nie podejmą leczenia, dziewczyna umrze. Przecież to jest jeszcze dziecko. Tak, ale ma skończone 16 lat. 16, a nie 18. No i dlatego potrzebujemy zgody i pani, i jej. Dlatego mam prośbę. Proszę z nią jeszcze raz na spokojnie spróbować porozmawiać i przekonać jej ją. To jest bardzo ważne. Tak, oczywiście. Mogę wejść do córki? Tak. Uspokój się. Radzę ci stąd wyjść. Zostawiam pani. Musimy porozmawiać. Jezu, znowu będziesz mnie namawiać do jakichś badań. Musisz poddać się temu płukaniu żołądka. Rozumiesz? Musisz. Tak, dobrze wiesz. Anita Wolańska musi przekonać córkę, by poddała się płukaniu żołądka. A tymczasem doktor Nowicka wciąż stara się postawić diagnozę 28-latkowi, który zasłabł w domu. Badanie USG brzucha pacjenta niczego nie wykazało. Teraz mężczyzna czeka na kolejne badania. Trzeba wykonać rentgen klatki piersiowej. Dobra, zapraszam. Pan to przejdzie. Ostrożnie. Proszę się położyć. Wszystko mu wysiada. Wszystko naraz. Sypie się cały organizm, a ja nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Naprawdę, kiedy choruje całe ciało, możliwe są tysiące diagnoz. A w przypadku tak szybko pogarszającego się stanu pacjenta liczy się każda minuta. Podejrzewam też zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ale żeby to sprawdzić, muszę szybko wykonać badania. Doktor Anna zdecydowała się na wykonanie badania, które pomoże stwierdzić, czy pacjent jest chory na zapalenie opon mózgowych. Stan pacjenta nadal jest bardzo ciężki i nie wiadomo, jaka jest tego przyczyna. Przy rejestracji czeka jego ciężarna narzeczona. Doktor Anna chce z nią porozmawiać, bo liczy na to, że dowie się czegoś, co pomoże postawić diagnozę. Pani doktor, gdzie jest Rafał?
Spokojnie. Teraz wzięliśmy mu płyn rdzeniowy do zbadania, ale niestety na wyniki będziemy musieli poczekać jeszcze kilka godzin. On się czuł źle od kilku dni. W zasadzie to od kiedy wrócił z delegacji. Pani doktor, co mu dolega? Czy już coś wiecie? Jeszcze nie, cały czas szukamy, ale proszę mi powiedzieć, czym się pani narzeczony zajmuje? Jest menadżerem, pracuje w banku. A gdzie był na tej delegacji? W Londynie. Doktor, mogę prosić na sekundę? W Londynie. Coś jeszcze, jakieś szczegóły? To było jakieś tygodniowe szkolenie z pracy. Pani doktor, pani musi nam pomóc. Trwają kolejne badania pacjenta dr Anny, a lekarze wciąż nie mogą znaleźć przyczyny jego choroby. A pan nie podejrzewa, co panu jest? Co pan robił, zanim się to zaczęło? Nie wiem, co on kombinuje, a ja niestety nadal nie znam przyczyny jego stanu. Do szpitala przychodzi przyjaciel mężczyzny, z którym chory wielokrotnie próbował się skontaktować po przyjeździe do szpitala. Co tutaj robisz? No, jest tam na sali. Przed chwilą się dusił. 16-latka z podejrzeniem próby samobójczej przyznaje, że zażyła dużą ilość leków przeciwbólowych. Niestety nie wiadomo, czy na płukanie żołądka nie jest za późno. Nie chcę cię znać. Tymczasem przyjaciel chorego 28-latka mówi, że pacjent kłamie. Ekipa pogotowia przywozi 28-letniego mężczyznę, który zasłabł w swoim domu. Rozumiem, zawozimy go na salę teraz, proszę Pani bardzo. doktor, co mu dolega? On ma gorączkę od 3 dni. Mówiłam, żeby został w domu, ale nie chciał mnie słuchać. Po co mnie tam ciągnie? Na oddział ratunkowy przychodzi matka z nastoletnią córką. Dziewczyna prawdopodobnie chciała się otruć. Wychowuję ją sama i naprawdę robię wszystko, żeby moja córka była szczęśliwa. Ona mi oświadcza, że chciała się zabić, bo jej życie nie ma sensu. Proszę mi powiedzieć, czym się pani... Stan pacjenta przywiezionego na oddział stale się pogarsza. Lekarze szukają przyczyny. Doktor Anna próbuje się dowiedzieć czegoś więcej o nim od ciężarnej narzeczonej. To było jakieś tygodniowe szkolenie z pracy. Pani doktor, pani musi nam pomóc. Proszę mi powiedzieć, co się dzieje. Dobrze, spokojnie, proszę sobie usiąść tutaj, dobrze? Porozmawiamy za moment, dziękuję. Proszę usiąść. W porządku? Tak, tak. Proszę mi dokładnie opisać, jak postępowały dolegliwości, dobrze? Jak to się w ogóle zaczęło wszystko? To znaczy, jak wrócił? Tak. Jak wrócił, czuł się dobrze w zasadzie. Był trochę zmęczony, osłabiony, ale to normalne po podróży, prawda? No ale drugiego dnia zaczął wymiotować, miał gorączkę. I był u lekarza? Oczywiście, że nie. Mówiłam mu od razu, żeby poszedł, ale... Powiedział, że wyleży to, wziął coś na zbicie gorączki. Ale dopiero jak go znalazłam na podłodze, to zadzwoniłam na pogotowie. Pani doktor, ja nie mogę tak czekać. Ale on choruje na coś przewlekle, miał wcześniej takie objawy? Tak się zdarzało, czy nie? Nie, takich objawów nie miał Proszę nigdy. bardzo. Orientuje się pani, gdzie jest ordynator? Tak, w sali segregacji wciąż. To jest silny, wysportowany mężczyzna. W zeszłym roku miał wypadek, owszem, ale wyszedł z tego bez najmniejszego szwanku. Wy mu musicie pomóc. Pani doktor. Matce nastolatki z podejrzeniem próby samobójczej wciąż nie udaje się nakłonić córki, by poddała się płukaniu żołądka. Ta sytuacja trwa stanowczo zbyt długo. Czasu jest coraz mniej, a upór dziewczyny sprawia, że za chwilę na leczenie będzie za późno. Ty możesz umrzeć. Czy ty nie rozumiesz tego, że tu się liczy każda minuta? Mów natychmiast lekarzom, ile tego wzięłaś i kiedy. I niech zrobią ci to pukanie żołądka i to natychmiast. Są te wyniki, tak? Słyszysz, co mówię do ciebie? Czemu mi tak rozkazujesz przez cały czas, co? Bo jestem twoją matką. Zmierzymy ciśnienie. Chciałabyś. Dla mnie już dawno przestałaś nią być. Co ty w ogóle opowiadasz? Eryk, matka z córką się chyba znowu kłócą. Ty do mnie mówisz w ogóle? Matka dziewczyny zamiast nakłonić córkę do zmiany decyzji, tylko się z nią kłóci, przez co nastolatka tym bardziej nie chce rozpocząć leczenia. Doktor Eryk przerywa kłótnię. Jest coraz bardziej zaniepokojony. Dziewczyna nadal nie zmieniła zdania i jedyne, co lekarz teraz może zrobić, to sprawdzić, czy jej stan się nie pogarsza. Namyśliłaś się? Pozwolisz się w końcu zbadać? Nic złego ci nie zrobię. Muszę cię poobserwować po prostu. Pod warunkiem, że mnie wypuścicie w końcu do... Nie będziesz mi stawiać warunków. Nie wiem, czy cię wypuścimy. Zobaczymy, dobrze? Mam nadzieję, że tak. Połóż się. Wygodnie. Prosto i na luzie. Pani Agnieszko? Proszę kartę pacjentki. Na oddziale ratunkowym rzadko zdarzają się pacjenci, którzy nie chcą się leczyć w przypadku, gdy ich życie jest zagrożone. Chyba że są to osoby, które rzeczywiście chcą popełnić samobójstwo lub mają zaburzenia psychiczne. Oddychaj spokojnie. Mówiłam przecież, że nic mi nie jest. To po co mnie badać? Ale nie mów nic. Podnieś się.
Płuca czyste. No raczej. Wziąłam tylko te 5 tabletek. 5? To 2, whatever. Się wszyscy czepiacie tak, że po prostu nie da się wytrzymać z wami. Słuchaj, to ile w końcu wziąłeś tych tabletek? 5 czy 2? 2. Nie wierzę tej dziewczynie. Chociaż nie mogę jednoznacznie stwierdzić, czy zażyła te lekarstwa, czy nie. Tak naprawdę mam związane ręce, bo nie mogę jej puścić do domu, gdyż występuje zagrożenie jej życia. Nie możemy też zrobić jej płukania żołądka bez jej zgody. No chyba, że jest niepoczytalna w tym momencie, ale to może tylko stwierdzić psychiatra. Gdyby okazało się, że dziewczyna jest niepoczytalna, czyli nie odpowiada za swoje czyny, lekarze mogliby ją leczyć bez jej zgody. Dlatego dr Eryk poprosił psychiatrę, żeby porozmawiała z pacjentką. Kaja, ile masz lat? 16? Ma to pani tam napisane? Słuchaj, a tak właściwie to co naprawdę się stało? Nic. Zażyłaś te leki? Kto powiedział, że brałam? Twoja mama. No to jej zapytajcie. Mama powiedziała, że zażyłaś leki. Chciałam jej tylko zrobić na złość. Dlaczego chciałaś zrobić mamie na złość? No, nie wiem, bo może wtedy by mnie zauważyła? Zauważyłaby cię, gdybyś umarła? To jak? Zażyłaś te leki? No, zażyłaś te leki? No nie, odwalcie się wreszcie. Dobrze, chodź ze mną. Nastolatka zachowuje się tak, że dalsza rozmowa z nią nie przyniosłaby żadnego efektu. Ale wiadomo już, że robi wszystko, by zrobić na złość matce i zwrócić na siebie jej uwagę. Pacjentka. Słuchaj, to nie ma sensu. No, w tej chwili na pewno z nią nie porozmawiam, może potem. No dobra, a zażyła te lekarstwa? No mówi, że nie. A ty jak myślisz? No myślę, że mogła je zażyć. Ona ma ogromny konflikt z matką, wiesz, dużo żalu do matki. No, ale nie jest niepoczytalna. Nie możemy jej zmusić do leczenia. Co ja mam z tym dzieckiem zrobić? Kaja, czas się skończył. Przygotowujemy się do płukania żołądka. Tak się nie zgodzę. Nie jesteś tu po to, żeby ze mną dyskutować. Idę wypisać zlecenia. Ponieważ nastolatka wciąż nie pozwala się leczyć, dr Eryk ma nietypowy pomysł, jak przekonać ją, by zmieniła zdanie. Choć nie jest on zgodny z procedurami, w tej chwili lekarz musi zrobić wszystko, by uratować życie dziewczyny. Tymczasem dr Anna i ordynator oddziału wciąż próbują postawić diagnozę 28-latkowi, który zasłabł w domu. Gdy dr Anna wchodzi do sali, widzi, że pacjent z kimś rozmawia. Nie powiem jej przecież, że ją okłamałem. Ty możesz mi to zostawić, ja to przeanalizuję. Tak. Rozmowa telefoniczna świadczy o tym, że mężczyzna coś ukrywa. Czy jest coś, o czym nie chce powiedzieć lekarzom? A pan nie podejrzewa, co panu jest? Co pan robił, zanim się to zaczęło? Mówiłem, no. Byłem w Londynie na szkoleniu i wszystko było okej. Po powrocie to myślałem, że złapałem grypę. Niczego pan nie ukrywa? Na pewno. Nic. Gdzie moja narzeczona, Malwina? Ona jest w ciąży. Wszystko z nią w porządku? Tak, czeka w poczekalni. To co teraz ze mną będzie? Zrobimy panu jeszcze parę badań. Chcę przytoczyć krew, ale akurat nie mam w zapasie. Muszę zamówić. Pani doktor, Tak? to coś poważnego? Na to wygląda. Więc jeśli pan sobie przypomni cokolwiek, co może być ważne, niech pan lepiej powie, dobrze? Nie wiem, co on kombinuje, a ja niestety nadal nie znam przyczyny jego stanu. A ponieważ ma zaburzenia krzepnięcia i dużo anemii, zdecydowałam się zamówić krew do przytoczenia. I niestety na razie niewiele więcej mogę zrobić. W tej chwili lekarze mogą jedynie robić kolejne badania i czekać na wyniki. Wszystko jest już gotowe, by wykonać zabieg płukania żołądka. Teraz dziewczyna musi się wreszcie przyznać, że zażyła dużą dawkę leku. Poszła sobie? Nie. Jest na korytarzu. Bardzo się martwi. No i dobrze. Naprawdę.
Przecież nic mi nie jest. Kaja, na razie ci nic nie jest. Za chwilę będzie gorzej i jeszcze gorzej. Taka porcja leku naprawdę może zabić. Ale lol, to tylko głupi paracetamol. Ale w hurtowej ilości. Zażyłaś całe te 2 opakowania, prawda? Tak jak powiedziałaś matce w domu. Dziewczyno, zrozum, ja chcę ci uratować życie. To nie jest film dla niegrzecznych dziewczynek, ani gra komputerowa. Żarty się skończyły, możesz umrzeć, rozumiesz to? Zażyłaś te lekarstwa, prawda? Połknęłaś wszystkie tabletki. Kaja, musisz się zgodzić na płukanie żołądka. Musisz. Zgadzasz się? Pani Iwono, szybko płukanie żołądka, wózek. Kaja, musisz podpisać zgodę. Chodź. Dziewczyna zgodziła się nareszcie na leczenie. Jednak na płukanie żołądka może być już za późno. Nastolatka bardzo długo upierała się, że nie chce się leczyć. Jeżeli od połknięcia tabletek upłynęło więcej niż 4 godziny, lek mógł się już wchłonąć do organizmu. Jezus, to ona naprawdę to zrobiła? Tak, proszę. Pani musi też podpisać zgodę. Proszę czekać. Kaja! To wszystko jest... Ja już nic z tego nie rozumiem. Nie wiem, co mam robić. Ja już nic nie wiem. Co się dzieje? Przecież miał dostać leki odwodniające. Nic nie pomaga. Rozumiem. Gdy doktor Eryk wykonuje nastolatce płukanie żołądka, stan zdrowia 28-latka wciąż jest poważny. Mężczyzna zaczął nagle kaszleć krwią i może to oznaczać, że ma obrzęk płuc. Odciągamy płyn z płuc. Zestaw do nakłucia opłucnej, proszę. Proszę, dziękuję. Płyn w płucach powoduje, że pacjent dusi się, jakby był pod wodą. Odciągnięcie płynu z płuc pozwoli mu normalnie oddychać. Kiedy lekarze walczą o życie mężczyzny, do sali wbiega jego ciężarna narzeczona. Dziewczyna jest przerażona. Kochanie! On się dusi! Bardzo mi przykro, ale musi pani wyjść tutaj już. Rafał! Odciągnęłam pacjentowi płyn z płuc, czyli nakłułam igłą opłucną i ściągnęłam płyn do strzykawki. To powinno na chwilę poprawić jego stan, ale tak jak mówię, tylko na pewien czas. Wciąż najbardziej prawdopodobna jest dla mnie sepsa, ale niestety na wyniki badań, które mogłyby to potwierdzić, musimy jeszcze poczekać. Narzeczona pacjenta jest załamana całą sytuacją i tym, że lekarze wciąż nie wiedzą, co dolega jej chłopakowi. Tymczasem w szpitalu pojawia się przyjaciel mężczyzny. Cześć Malwina, słuchaj, Rafał do mnie dzwonił. Co tutaj robisz? No, jest tam na sali, przed chwilą się dusił. Ja nie wiem, co to będzie. Strasznie się boję, Łukasz. Nie wiem, co mam robić. Gdzie on jest? Na której sali? Słuchaj, muszę z nim porozmawiać. No, o czym? Po prostu muszę. No i tak cię nie wpuszczą, Łukasz, nie idź. Muszę z nim pogadać. Ale co, ty coś wiesz? Muszę z nim porozmawiać. Wiem, że Łukasz coś ukrywa. On jest najlepszym przyjacielem Rafała. Znają się z czasów studiów. Wiem, że zrobiłby dla Rafała wszystko, nawet by kłamał, ale nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem po co, o co w tym wszystkim chodzi. Pacjent dr Anny przeszedł już szereg specjalistycznych badań, które jednak nie przyniosły odpowiedzi na pytanie, co mu jest. Doktor Anna cały czas szuka przyczyny choroby, by mężczyznę można było nareszcie zacząć leczyć. Nastoletnia Kaja jest już po zabiegu płukania żołądka. Dziewczyna została przewieziona do sali obserwacji. Niestety dr Eryk nie ma dobrych wiadomości. Kaja było niestety za późno na płukanie żołądka. Toksyczna dawka leku wchłonęła się w organizm. Podamy ci teraz węgiel aktywny i w ten sposób spróbujemy zneutralizować działanie paracetamolu. Idź. Nie chcę cię znać. Pani Olgo, tutaj podamy pani węgiel aktywny.
Matka dziewczyny, która próbowała popełnić samobójstwo, jest zrozpaczona. Kobieta wie już, że dziewczyna chciała zwrócić na siebie jej uwagę. Dociera do niej, że córka może umrzeć. Czy możesz czymś pomóc, wezwać lekarza? Nie. Moja córka jest chora. Zażyła dużą dawkę leków. Chciała się zabić. Dlaczego? Dlaczego ona to zrobiła? Dlaczego? Chyba pani powinna do niej pójść jeszcze. Potrzebuje kogoś bliskiego na pewno. Kobieta chce porozmawiać z córką, ale wie, że będzie to bardzo trudne, bo od długiego czasu nie rozmawiały ze sobą normalnie. Przyjaciel 28-latka z tajemniczą chorobą próbuje dowiedzieć się, co dolega jego koledze. Mógłbym porozmawiać? Nie teraz, potem, dobrze? Ale pani doktor poważnie. Później. Przepraszam, rozkleiłam się. Chciałam jej coś powiedzieć. Coś, żeby wiedziała, że jest dla mnie ważna. Ale jakoś nie umiałam. Dwudziestoośmiolatek, który zasłabł w swoim domu, cały czas kaszle krwią, a do tego nasiliła się anemia i zaburzenia krzepnięcia krwi. Doktor Anna wciąż czeka na krew do przetoczenia. To już 3. godzina walki z tajemniczą chorobą. Dobrze, w takim razie podajmy mu cylonaminę, witaminę K i polprazol dożylnie. Jasne. Macie, dokończysz? Pani doktor, mamy krew do przetoczenia. Nareszcie. Momencik, osłucham go jeszcze. Ulżyło mi, naprawdę. Bałam się, że nie znajdzie się ta krew do przetoczenia, a tak możemy przynajmniej doraźnie poprawić stan zdrowia pacjenta. Tylko pytanie, co dalej? Po przetoczeniu krwi stan pacjenta chwilowo się poprawił, dlatego doktor Anna pozwoliła jego przyjacielowi na rozmowę z chorym. Mężczyzna bardzo na nią nalegał. Jak się czujesz? A jak wyglądam? Bywało lepiej. Co z Malwiną? Martwi się. Słuchaj, ty musisz powiedzieć jej prawdę. I lekarzom też się musisz przyznać, koniecznie. Przecież wiesz, że nie mogę. Ale stary, ta choroba może mieć z tym coś wspólnego. Nie można tego dłużej ukrywać. Łukasz, przestań. Przepraszam, Tak? można pani doktor? Rafał chce coś powiedzieć. O co chodzi? Nic nie chcę powiedzieć. Ale co pan robi? Jeżeli pan ukrywa cokolwiek, co może mieć związek z chorobą, utrudnia nam pan pracę. Łukasz, zawołaj proszę Malwinę. Nie, nie ma czasu. Poza tym ona jest w ciąży, my nie wiemy, co mu jest. Nie wpuszczę jej tutaj. Skłamałem. Rafał nie był na szkoleniu w Londynie, tylko w Kambodży. Byliśmy razem. To dlaczego nie powiedzieliście od razu? Bo przecież to nie ma związku, nie ma znaczenia. Bez związku. My z Rafałem nurkujemy od dawna. Rok temu byliśmy we Włoszech, nurkowaliśmy w jaskiniach. Rozdzieliliśmy się, Rafał płynął w zły korytarz, skończył mu się tlen, wpadł w śpiączkę. Obiecał Malwinie, że nigdy już nie zanurkuje, ale pojechaliśmy. Przecież takie rzeczy się nie dzieją od nurkowania. Dobrze, rozumiem, że szczepiliście się, tak? No skąd? Spontaniczna decyzja. A tabletki przyjmowaliście na malarię? Nie. W takim razie proszę w tej chwili opuścić salę. To może być coś zakaźnego. Pana też przebadamy. Dziękuję. Trzymaj się. Pani doktor, ale to przecież nie może mieć związku z nurkowaniem. Z nurkowaniem może nie, ale z podróżą już tak. Nigdy nie powinienem mu na to pozwolić. Wiedziałem, że ledwo przeżył ten wypadek i że obiecał Malwinie nigdy już nie ryzykować. Za chwilę będą mieli dziecko. Cholera, jestem tak samo głupi jak on. Pacjent nareszcie przyznał się, że wszystkich okłamał i wcale nie był w delegacji w Londynie.
Chce wreszcie powiedzieć prawdę swojej ciężarnej narzeczonej. Kobieta nie wie, że złamał obietnicę i pojechał na kolejną wyprawę nurkową. Kochanie, Malwinko, cześć. Musimy porozmawiać. Nie byłem w Londynie na delegacji, tylko w Kambodży. Nurkowaliśmy z Łukaszem. Wiem, miałem już nie nurkować, to miał być ostatni raz. Dlaczego to zrobiłeś? No dobrze, a pomyślałeś o mnie? O Zosi pomyślałeś? Rafał, już nie pamiętasz, jak było w zeszłym roku, jak się martwiłam o ciebie? Nie przepraszaj. Nie o to chodzi, ale... Dziewczyna jest załamana, bo właśnie dowiedziała się, że jej narzeczony jest w tak ciężkim stanie, ponieważ okłamał ją i pojechał nurkować do Kambodży. Mężczyzna zachował się tym bardziej nieodpowiedzialnie, wiedząc, że za chwilę zostanie ojcem. Kobieta ma też ogromny żal do ich przyjaciela, bo on również nie powiedział jej prawdy. Za chwilę mamy być rodziną. A on co? Okłamuje mnie? Pacjent, który zataił przed swoją narzeczoną i lekarzami, że był w Kambodży, wciąż walczy o życie. Lekarze stracili wiele godzin, szukając przyczyny choroby. Czasu jest coraz mniej. Nie przyznał się od razu, że był w Kambodży. Ja nie rozumiem tego. Dziecko drogie, musisz przywyknąć. Ja tylko chciałam, żebyś wreszcie zwróciła na mnie uwagę. 16-latka, która zażyła dużą ilość leków przeciwbólowych, wciąż nie wie, czy jej próba samobójcza nie skończy się kalectwem. Kaj, mam już twoje wyniki. Niestety masz poważnie uszkodzoną wątrobę. No ale jak to? Ja wziąłem tylko lekarstwa przeciwbólowe. Lekarze walczą o życie 28-latka, który zataił prawdę o swoim wyjeździe do Kambodży. Wszystko mu wysiada. Wszystko naraz. Sypie się cały organizm, a ja nie mam pojęcia dlaczego. Po co mnie tam ciągniesz? To se 16-latka, która na złość matce próbowała popełnić samobójstwo, walczy w szpitalu o życie. Dziewczyno, zrozum, ja chcę ci uratować życie. To nie jest film dla niegrzecznych dziewczynek, ani gra komputerowa. Żarty się skończyły, możesz umrzeć, rozumiesz to? Kajo, Dziewczyna zgodziła się na płukanie żołądka, jednak na zabieg było już za późno. W szpitalu pojawia się przyjaciel 28-latka z tajemniczą chorobą i wyjawia prawdę o przyczynach jego złego stanu zdrowia. Tylko w Kambodży. Byliśmy razem. Ja myślałam, że mogę mu zaufać. Za chwilę mamy być rodziną. A on co? Okłamuje mnie? Naraża swoje życie? Kto tak robi? Przecież jest skrajnie nieodpowiedzialny. Jak mam żyć z kimś takim? Jak mam mu zaufać? Przez kłamstwa pacjenta lekarze stracili wiele godzin, szukając przyczyny jego choroby. Dopiero teraz, gdy przyznał się, że był w Kambodży, doktor Anna może postawić właściwą diagnozę. Wreszcie się przyznał, że był w Kambodży i to bez szczepień. Podejrzewam, że to malaria złośliwa. Malaria złośliwa? No to bardzo rzadka choroba. Tak, ale wszystkie objawy pasują. Choroba po kolei opanowuje cały organizm, wysoka stała temperatura. Według mnie to. Słuchaj, trzeba zrobić badania na zarodźca malarii. Tak właśnie zamierzam. Aniu, a wszystko dobrze? Tak. No nie, wkurzył mnie ten facet, naprawdę. Nie przyznał się od razu, że był w Kambodży. Ja nie rozumiem tego. Dziecko drogie, musisz przywyknąć. Pacjenci mają naprawdę fantastyczne pomysły. Zrób to badanie. Dobrze. Aha, i od czasu do czasu zrób sobie jeszcze przerwę, dobrze? To jest polecenie służbowe. Doktor Anna musi teraz potwierdzić rozpoznanie malarii. Tymczasem bezpośrednie zagrożenie życia pacjentki doktora Eryka minęło. Niestety kolejne wyniki badań przyniosły bardzo niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia nastolatki. Doktora Eryka czeka teraz trudna rozmowa z pacjentką i jej matką. Panie doktorze, ale są już jakieś wyniki? Już coś wiadomo? Tak, są.
uspokoiłam już twoje wyniki. Niestety masz poważnie uszkodzoną wątrobę. No ale jak to? Ja wziąłem tylko lekarstwa przeciwbólowe. No i to wystarczyło. Ja tylko chciałam, żebyś wreszcie zwróciła na mnie uwagę. Prawdopodobnie konieczny będzie przeszczep wątroby. Teraz najważniejsze jest, żeby czym prędzej znaleźć dawcę wątroby. Ale to i tak dopiero będzie początek walki o zdrowie i życie dziewczyny. Przeszczep jest bardzo ciężką operacją i nawet jeżeli zakończy się sukcesem, Kaja do końca życia będzie już musiała zażywać lekarstwa i być pod stałą opieką lekarzy. Nałykała się leków przeciwbólowych, bo chciała zwrócić na siebie uwagę matki. A tymczasem grozi jej kalectwo. Lekarz chce porozmawiać z matką nastolatki. Dziewczyna próbowała się zabić, bo od dłuższego czasu kobiety nie mogły się porozumieć. Doktor Eryk poprosił o pomoc psychiatrę. Chcieliśmy z panią jeszcze o czymś porozmawiać. Coś jeszcze jest nie tak? Pani córka w związku z próbą samobójczą zostanie skierowana na obserwację na oddział psychiatryczny. Ale to nie wystarczy. Zauważyliśmy, że jest między wami olbrzymi konflikt. Coś z tym trzeba zrobić. Jeżeli ona ma naprawdę przestać się krzywdzić, pani musi przede wszystkim naprawić wasze wzajemne relacje. Kiedy córka poczuje się lepiej, powinnyście obie pójść na psychoterapię. Razem. To naprawdę bardzo ważne. Tak. To wszystko stało się przeze mnie. Myślałam, że jak Kaja zgodziła się na leczenie, to wszystko będzie dobrze. A jednak potrzebny jest przeszczep wątroby. To straszne. Ale jakoś razem sobie poradzimy. Razem przez to przejdziemy. Nastoletnia pacjentka zostanie teraz przyjęta na oddział toksykologii. Tymczasem doktor Anna wciąż ma kłopoty ze swoim pacjentem, który nie chciał się przyznać, że wyjechał do Kambodży bez szczepień ochronnych. Przez jakiś czas po przetoczeniu krwi jego stan był znacznie lepszy. Jednak poprawa okazała się chwilowa i teraz czuje się coraz gorzej. Chwilami traci przytomność. Doktor Anna otrzymała właśnie wyniki badań i nareszcie wie, na co choruje jej pacjent. Mamy już diagnozę. Wyniki badań potwierdziły malarię złośliwą. Bardzo rzadko się to u nas zdarza, więc gdyby się pan nie przyznał, to nie wiem, czy wpadlibyśmy na to. A teraz podamy panu leki na bazie chininy i to są leki ratujące życie. Gdyby pacjent nie przyznał się, że w tajemnicy przed narzeczoną wyjechał do Kambodży, lekarzom nie udałoby się w porę zareagować i podać leków ratujących życie. Przyjaciel mężczyzny zdał sobie sprawę z tego, na jakie niebezpieczeństwo obaj się narazili. Malwinko? Malwinko? Bardzo cię przepraszam. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Kocham go. Rafał jest strasznym wariatem, ale nie wyobrażam sobie życia bez niego. Teraz najważniejsze jest to, że będzie żył. 28-latek chory na malarię został przeniesiony na oddział chorób zakaźnych. Jest tam leczony preparatami chininy i innymi silnymi lekami. Z dnia na dzień czuje się coraz lepiej, jednak nigdy już nie będzie miał całkowitej pewności, czy objawy malarii nie wrócą. No hej, kochanie. Ja się za tobą też już strasznie stęskniłem. Ja ciebie też. Przez swoją głupotę prawie umarłem i pamiętam o tym cały czas. I Malwina też zrozumiała, że nurkowanie to moja pasja i nie może mi tego zabronić.
W każdym razie już niedługo urodzi nam się córeczka i na pewno nauczę ją też nurkować. A kto wie, może Malwina też się da wtedy namówić. 16-letnia Kaja Wolańska, która próbowała się zabić, przebywa na oddziale toksykologii. Przechodzi szereg badań kwalifikujących do przeszczepu wątroby. W tym trudnym okresie bardzo pomaga jej mama. Naprawdę nie wiedziałam, że od czegoś takiego mogę umrzeć. Ja chciałam tylko postraszyć mamę. Bo wydawało mi się, że dla niej nie istnieje. Teraz żałuję. Zwłaszcza, że ona naprawdę jest fajna. Jest ze mną przez ten cały czas, wspiera mnie. Jest taka silna i mocna. No a ja naprawdę byłam głupia. Jakbym tylko mogła cofnąć czas. 7-letnia Kasia została urządlona przez pszczołę. Mieliśmy rogaliki, złapała się za szyję, pszczoła ją ugryzła. To były sekundy, zaczęła puknąć w oczach, nie wiem co się w ogóle stało. Założyłem się z kolegami, że nie będę... Otyły chłopiec mdleje w szkole. Lekarze podejrzewają cukrzycę. Mama coś ci przywiozła dobrego, trzymaj. Przepraszam, myślę, że to nie jest dobry pomysł. Matko Boska, później sobie zjesz, syneczku, nic się nie martw. Zleciłem badanie krwi, żeby się upewnić, czy to rzeczywiście cukrzyca. Pokaż. A zrzucić cię z łóżka? Zrzucić cię? Pokaż to. Co ty tutaj robisz? Brat 7-letniej Kasi nie jest typem grzecznego chłopca. Matka otyłego 13-latka nie wierzy w diagnozę lekarzy. Jednym słowem chce pani doprowadzić swoje dziecko do kalectwa. Gadać coś a przyniesie na język, to oni potrafią, lekarze. Pomóżcie mi przy niej. Urządlona przez pszczołę Kasia walczy o życie. Doktor, co się dzieje?